Witam bojowników upiększania otoczenia. Dziś proponuję bardzo prosty pomysł na ozdobienie pojemnika. I jeszcze coś ekstra. Rozszerzamy horyzonty, czyli embossing. Jak zwykle, kto nie chce, ten nie musi, a zaczynamy od pomalowania naszego pojemnika akrylem na brąz. Nawet jeżeli pojemnik był gładki na początku, to po malowaniu farbą robi się chropowaty i trzeba go dobrze oszlifować. No to zaczynamy pocierać nasze pudełeczko praktycznie suchą, zwykłą gąbeczką do tapowania. Podstawowym kolorem, którym maluję, jest biel, ale co jakiś czas dodaję niebieski, żółty bądź brązowy. Po wyschnięciu jeszcze raz dokładnie szlifuję przed przyklejaniem serwetki. Oczywiście wszyscy wiedzą, ale przypominam, że naklejamy tylko górną jedną warstwę serwetki. Motylka wyrywam z serwetki metodą na wodę, czyli moczę niepotrzebne części serwetki i odrywam. Do klejenia używam maksymalnie szerokiego pędzla. Niepotrzebne, czyli jak widać zwisające części serwetki, zostawiamy do całkowitego jej wyschnięcia, a potem usuniemy to papierem ściernym. O, widzę, że w międzyczasie zmieniłam rodzaj kleju, ale nie ma to najmniejszego znaczenia. Po wyschnięciu szlifuję lekko całość i obdzieram niepotrzebne części serwetki. Następnie lakieruję bezbarwnym lakierem akrylowym, potem znowu szlifuję, potem znowu maluję. Czym więcej szlifowań i lakierowań, tym ładniejsza jakość pudełeczka. Po pierwszym lakierowaniu możecie trochę podkolorować motylka. Ja dorobiłam mu lekki podcień, a potem jeszcze trochę białych masów na skrzydełkach. No i co? No i niby koniec, ale wydawało mi się, że moja skrzyneczka jest zbyt mało kontrastowa, więc poszłam w embossing. Oczywiście powiecie, że można było odbić szablon, ale nie o to chodzi, żeby było szybko, a żeby było ciekawie. Do embossingu używamy stempli silikonowych bądź gumowych, ja mam silikonowe, lepkich tuszy oraz pudru do embossingu. Tutaj sobie popatrzcie albo poszukajcie filmu na naszym serwisie, w którym dokładnie mówię, o co chodzi w embossingu. Na pieczątkę silikonową nakładamy bezbarwny tusz, a następnie odbijamy wzór tam, gdzie chcemy. Posypujemy proszkiem, następnie zdejmujemy jego nadmiar i wygrzewamy proszek. Zamiast ładnej nagrzewarki do embossingu stosuję zwykłą palarkę do farby, ale też działa. Proszek roztapiając się tworzy zwartą, wypukłą strukturę i to jest właśnie fajne w embossingu. Będę Was zarażała nowymi technikami. Do zobaczenia!